Dzień dobry, 19 grudzień jest już. U nas choinki zostały kupione, 2 sztuki. 5 dych za jedną zażyczono sobie przy zakupie 2. Ogólnie 7 dyszek chciał pan za... Czekajcie, wysokość to jest tak 1,50 m mniej więcej. Mrusia już obwąchuje. Jedna choineczka dla nas, druga dla mamy. W tym roku takie nieduże. Pogoda jest wspaniała. Dzisiaj będę sadziła cebulowe rośliny, które kupiłam ze sklepu cebule.pl oraz od Benexa. No i moje wykopane, przesadzane z innego miejsca. Tam, gdzie roboty są różne na ogródku. Trzeba było zabrać je. 11 stopni. Jest wspaniała temperatura. I prognozy mówią, że przynajmniej 10 dni jeszcze będą takie właśnie niewiele chłodniejsze niż teraz. Mrusia to jest taka piratka kocia, rozbójniczka. Sreberko, złoto istne. Wszystko by chciała popsuć. Ciekawska świata. Diabełek, ale kochany. Z jakąż gracją schodzi z sumaka. No i jedzie śmieciarka. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Nie chce mi się wcale sadzić. Nie lubię tego, tak jak i niektórzy z Państwa. Lubię kupować. Patrzeć jak kwitną. Ale sadzić. A dlaczego nie lubię? Bo nie wiem gdzie. Mrunia, co ty kombinujesz? Na daszek kwiaty. Chcę wejść. Mrusia. Psujku ty. Zęby połamiesz. Frecia nadeszła, Frecia. Tu mam wygrzebanych, trochę starych cebul, koszyków. Połamane niektóre są, ale jako tako ujdą w tłoku, jak to się mówi, i troszkę dokupionych. A to stoją do schowania roślinki, które zostały wiosną sadzone. Ismeny, eukomisy. Taką kupną ziemię kwiatową będę używała. Plus to, co w kastrach zostało. Tu cynie rosły, arbuzy. Ogólnie kwiatki ozdobne. Z kompostem, z obornikiem już gotowa, fajna ziemia. Żeby taki był piękny grudzień, święta przecież tuż za pasem. Nagietki super mają się, pąki kwiatowe, 3 odmiany rosną. A tu czekają cebulki, które przyjeżdżały do mnie niedawno. Filmy pokazywałam. Kto z Państwa jest ciekawy, to zapraszam do obejrzenia od cebule.pl oraz od Benexa. Najpóźniej sadziłam cebulki 19 lutego tego roku. 4, 5, zdaje się lutego, tak? I 19 lutego. Część zakwitła. Też film niedawno wrzucałam. To kto jest z Państwa ciekawy, niech zerknie. Tu mam koszyczki 20 cm średnicy, szerokości 15 sztuk. Dobra, do dzieła. Nie chcę, ale muszę, jak to powiedział bardzo znany pewien pan. Kupiłam przeróżne kwiaty i dzisiaj posegregowałam, co będę sadziła na zimę, a co nie. Wiosną, czyli będę sadziła to. Zawilce, szczawiki, jaskry, śniedek, dichelostemma, hyacynt kalifornijski, iksja. A dzisiaj hiacynty przeróżne, zimowity, krokusy, tulipany, szachownice cesarskie, czosnek, karolinianum, irysy,
Dużo narcyzów, dużo lilii. Jeszcze jedno pytanie, niedaleko Nagietków, bo ogólnie ja siałam w tym miejscu na rozsadę przeróżne rośliny ozdobne, bardzo dużo nie wykiełkowało. A mam między innymi taką roślinkę. Zachiny świata nie wiem co to jest, bo czegoś takiego o takim pokroju nie miałam w sezonie tym. Może ktoś z Państwa wie, co to za roślina. I jeszcze do posadzenia czekają te wykopane w ogrodzie do przesadzenia. Poszły, czyli tutaj jest drobnica bardzo malutkich roślin. Tu już coś większego. I dzisiaj tego na pewno nie zrobię, ale jutro jeszcze ma być cieplutko i kolejne dni, to pomalutku ogarnie się ten temat. Tylko najgorzej jest właśnie zacząć. Jeszcze plan mam odnośnie piwoni, by wszystkie, które mam, 6 w tej chwili, możliwe, że jeszcze dojedzie jedna, by wszystkie 6 piwoni posadzić na tym odcinku. Bo są młode, nie zakwitną. Wiosną, latem przesadzę je na docelowe miejsce, a tu jak posadzę, to co zrobię? Pójdzie słoma, a na słomę biało-agrowłóknina. Zależy mi, by przy takich temperaturach pięknych, fajnych, dodatnich, bo i w nocy dodatnie u nas są, zdążyły się cośkolwiek zakorzenić. Piwonie. Potem się przesadzi. Reszta tu nie będzie obsadzona, bo nasze koty lubią sobie robić kuwetę z tego miejsca. I żurawki pójdą do tych gazonów. Swoje miejsce nareszcie znajdą. Mam jeszcze żurawkę w takim pięknym kolorze. Jest tu kilka sadzonek młodziutkich i tak męczą się w sumie 2 lub 3 lata. W takich doniczuszkach dostaną teraz miejsce. Tu też są ze 2 sztuki, 3. Cenna pamiątka z pewnej dawnej pracy. A w tym miejscu od jabłonki do jabłonki posadziłam właśnie wspomniane cebulowe w lutym tego roku. Tu. Tak sobie wymyśliłam, by te cebulowe, które mam, posadzić takim szpalerem wzdłuż ogrodzenia, jak najbliżej. Ale chyba nic z tego nie wyjdzie, muszę to przemyśleć. Tu jest wąski pasek agrowłókniny, taki może 60 cm. No i by chwasty nie rosły, to ta agrotkanina tu będzie. Chyba że otwory powycina się, to znaczy teraz posadzę. Powycina się otwory, gdy zaczną pojawiać się kiełkujące rośliny. No, muszę przemyśleć. Jest też miejsce tutaj. Usechł nam drugi z jałowców, został jeszcze trzeci. Może ten przeżyje. Czyli jak usechł jałowiec, nie będą sypały się przeklęte, wstrętne igły, które wbijają się i przez grube rękawice nam, ludziom i kociakom w łapy. Tu mam ostróżki, rozchodniki, nieliczna jeżówka, a to są, proszę, ostróżki. Więc myślę, żeby też agrotkaninę tą, oho, koleżanko, tylko koty lubią kopać. Wszystkiego może nie wykopią. No właśnie, te okropne igły jałowców wbijają się kotkom w łapki. Więc żeby właśnie odchylić i część tutaj posadzić. Jest też miejsce w tym oto miejscu. Ależ nieskładnie to powiedziałam. Tu też mogę część posadzić. A w tym miejscu irysy przeróżne, piękne odmiany rosną. Piękne
i chcę je trochę przesadzić. Bardzo słabo się namnażają. Odświeżyć, ale to już raczej wiosną. Można też posadzić tam ogólnie. Pod foliaczkiem też. Miejsca jest całkiem sporo. Tak samo mogę posadzić tu, gdzie chcę, bo będą tu kwiaty i arbuzy. Będą głównie kwiaty posadzone, a dosadzone, gdy przyjdzie pora, arbuzy. Arbuzy w drugiej połowie maja. Ale najpierw idę posegregować to, co mam do posadzenia, a to, co nie będę sadziła, odłożę na bok i w zimne miejsce, w zimne, suche miejsce pójdzie, blisko 0 stopni. Grudzień, kontynuacja sadzenia cebulowych. Ileż to dni minęło, odkąd się za to wzięłam. Dużo. Ciężko, bo nie wiem gdzie. Ale już teraz ruszy jak z kopyta. Dobrze, otóż miejsce wybrałam. Czy wszystko, co posiadam, zmieści się na tym kawałku? Zobaczymy. Dlaczego to miejsce? Dlatego, że już są posadzone. Od tego drzewka, od jabłonki do jabłonki. Tu, gdzie liście, do badylka. Już są posadzone cebulowe. Całe morze sadzone były, zakwitły, ale nielicznie. Więc teraz wiosną 2025 spodziewam się burzy kwiatów. Zobaczymy. Wszystko w koszykach jest tu posadzone. Tu tyle, ile koszyczków, tyle będzie zabezpieczonych, tak jakby roślin. Reszta pójdzie bezpośrednio do gruntu. Do dzieła. Ja etapami będę przynosiła, bo nie wiem, czy rzeczywiście się to uda mi dzisiaj wykonać wszystko. Całe morze mam cebulek różnych, przeróżnych. Takie tam zagłębienie, żadna filozofia. Na dno koszyczków idzie jakaś ziemia kwiatowa, bo gleba jest bardzo gliniasta i jest tu wysiane żyto. To jest też żyto. Więc też zostało dzisiaj ono przekopane. Ja przywalę tym, rzecz jasna. Ale żyto będzie chciało na pewno rosnąć. Korzenie nieuszkodzone w dużym stopniu, więc będę wyrywała, po prostu wyrywała w miarę wzrostu. A teraz działamy. Na bok odłożyłam to, co ma być posadzone wiosną, czyli iksje, szczawiki, takie tam inne. A to postaram się dzisiaj posadzić. Dużo jest narcyzów. Na razie część tulipanów, liliokształtne, kikomachi na żółto kwitnący i pomalutku, pomalutku. Pomiędzy jeszcze te koszyczki posadzę lilię po jednej sztuce lub po dwie, by miejsce tak zagospodarować jako tako. Takiej wielkości lilie, tu jest odmiana Tribal Kiss, podwójna Flore Pleno i czuję, że już dzisiaj nie posadzę wszystkiego, bo jest zimno, bo pora obiadu, bo zejdzie się z szykowaniem obiadu po prostu. Częściowo ziemią z worka przysypałam to, co na wierzchu, a reszta to już. Niektóre tulipany już kiełki mają, lecz to nic zupełnie nie szkodzi. I teraz niezbyt grubą warstwą tej gleby ciężkiej. Nie taką pryzmą, nie. Troszeczkę. Niektóre tabliczki są mało widoczne, zagłębiły się w ziemi. Nie szkodzi, odgrzebie się później i już. Teraz kolejny rząd. Kolejny rząd z małych koszyczków będzie się składał. Czas na narcyzy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 odmian narcyzów.
A ostatni to jest szafirek niebieski, jako gratis otrzymany. I robimy trzeci rządek. A zaraz, zasypać trzeba. Trzeci rząd z takiej ilości koszyczków się składa. I do tego pomiędzy będą również jakieś cebulowe. Jeszcze nie wiem co. Trzeba przejrzeć. Będą hiacynty. Red Glory, czyli coś z czerwienią. Jakiś z niebieskim. Woodstock to też z czerwienią, z Bordeaux. Czyli mamy tak raz, dwa. O, tu jest piękny, taki fioletowy podwójny, coś jak moja rękawica. Takie odcienie, dwie sztuki. I szarzały błękit. Sky Jacket. Chyba to wszystko. Ale jeszcze mam dwie szachownice cesarskie. To myślę, że te dwie szachownice posadzę właśnie między koszyczkami. Może jakąś lilię. Nie trzymam się tu żadnej wysokości, to raczej głębokości nasadzeń, gdyż dzięki, czy też poprzez moje zaniedbanie, wiem, że rośliny i tak, gdy zaczynają wegetację, to po prostu są żądne życia. I one, nie ma znaczenia, czy przysypane ziemią bardziej, czy mniej, one i tak wybiją. Zależy tylko w jakim czasie, bo nierównomiernie to jest, więc tutaj jedno co, to na pewno narcyzy głębiej posadziłam, bo one muszą być głębiej. Tak pewnie by zakwitły, ale mogłyby być sybiotki i takie tam, wiecie. Dobra, a jeszcze mam w jednym miejscu narcyzy, zaraz. W sumie to nie są hiacynty, lecz na pewno widzę tabliczkę czosnek gladiator. I to jest przykład mojego zaniedbania, bo gdy sadziłam w lutym, jest film zresztą, kilka filmów wstecz, czy kilkanaście, gdy sadziłam w lutym od 4 do 19 tego roku, to zapomniałam o tym. I to słuchajcie, upał, nie upał, wiecie jakie były temperatury, 40 stopni odczuwalne jak nic, susza, to stało na słońcu, więc rośliny chcą żyć, mają w sobie tą żądzę. U nas nie są zapowiadane mrozy na dniach, ale tak jak już mówię, no, dużą żądzę życia w sobie mają. Tu był chyba hiacynt, też to wkitram. O, guzik, nic, tutaj nic nie ma. Ale może coś tam maleńkiego się kołacze. Spójrzmy, jak tu się pięknie namnożył się. Na to wychodzi nawet. Zrośnięty jest. Jakieś czosnki. A tu był hiacynt i też pusto raczej. Tak, nie, to tutaj jest pusto. Dobra, to jest wykopane niedawno z ogródka, przesadzane będzie. Plus jakieś rysy, ale to swoją drogą. Dobrze, także taki przykład zaniedbania. Dają radę roślinki, dają radę. No to już lecę z tematem. No i tak to wygląda. Torebki porozkładane, przyniosłam tabliczki do podpisu po arbuzach i na odwrocie, tego już nie zmywam, bo to marker olejowy, też schodzi niełatwo i na odwrocie będę pisała, jak się nazywa dana odmiana. No zobaczymy. Dobra, to działa. Zabrakło mi ziemi, więc pobiegłam po donicę,
których papryki rosły. No i tak się będę ratowała. I teraz tak, będą dwie osłonki z kamasją taką, kułamasz, jakoś tak się nazywa. A te starocie nieposadzone, które dało radę pomiędzy. Czyli dwie cebulki jakiegoś czosnku rozsadziłem. Tu będzie kolejne rozdzielenie, a zobaczmy jak wyglądają. Korzenie poprzerastały. 3 cebulki nawet. Maleństwo tu się jeszcze wytworzyło. Tak to wygląda. I tak pomiędzy posadzę te właśnie pojemniczki. Dalej kokorycz, Beth Evans, ale gdzieś mi 5. cebulka zginęła. Znowu jakieś czosnki. Gladiator, tak, tu i tu, po obu stronach koszyczka, a dalej idą zimowite. To są te, które dokupiłam. Tu natomiast są moje, które z ogródka musiałam zabrać, bo tam tynkuje się dół budynku i tu już będzie taki miks zimowitów i to będzie raz, 2, 3, 4. rządek. I na dziś skończę pracę. Zostanie mi 1 rządek do posadzenia. Coś się wymyśli. Ziemi nadal brak, no niestety. Trzeba zużywać z donic.